Jest 7:17, czyli całkiem wcześnie jak na mnie. Wczoraj to podejście było dosyć żmudne. Szedłem troszeczkę za szybko. No niestety, moja prawa stopa no jest w takim sobie stanie. Zobaczymy, jak dzisiaj to wyjdzie. Spało się cudownie. Spałem w tym miejscu z takim widokiem. Bardzo fajne schronisko. I dzisiaj za jakieś niecałe 10 km będzie kolejny. Jest zamknięty, jest w remoncie. Obok niego mają być wodospady, o których myślę już od dobrych kilku dni, żeby tam sobie trochę popływać. Później jest kolejne schronisko takie jak to, czyli taka darmowa chatka. I zobaczę, może się tam zatrzymam, to jest niecałe 20 km. Może pójdę dalej, ze względu na to, że jutro muszę dotrzeć mniej więcej do godziny 12 do miasteczka. Ze względu na to, że w Google jest informacja, że sklep jest czynny od 9:30 i chyba do 13, jeśli dobrze pamiętam. Jedzenie mi się powoli kończy, więc byłoby dobrze zrobić zapasy. A tymczasem wczoraj był wyjątkowy wieczór, bo w schronisku było nas wszystkich aż 6 osób łącznie. Poza Aną i Sinem zjawiła się też Marie, z którą szedłem troszeczkę do La Vajol, oraz dwóch nowych kolegów z Irlandii. Bardzo sympatyczna ekipa. Sobie posiedzieliśmy, troszeczkę pogadaliśmy i poszliśmy w miarę wcześnie spać na szczęście, dlatego jestem w miarę wyspany. Pomimo tego, że pobudka była kwadrans po 5. No. Zapowiada się kolejny wspaniały dzień. Dzisiaj ponoć ma być bardzo dużo fajnych cieków wodnych i jakichś takich atrakcji związanych ze strumykami. Z tego, co mówiła Marie. Nie mogę się doczekać. Wczoraj było w miarę sucho. Musiałem dźwigać tą całą wodę. No ale na szczęście mam ją do tej pory. No. Więc do zobaczenia na szlaku. Cześć. Niecała godzinka marszu za mną. Powolutku oszczędzam nogę, żeby się zdążyła rozgrzać. Jestem na wysokości 1100 i las zaczął wyglądać dosyć znajomo. Oczywiście nadal jest wiele gatunków, które nie występują w Polsce, ale powiedzmy sobie, że te sosenki za mną przewodzą jakieś takie wspomnienia polskich szlaków. Bardzo przyjemnie się idzie. Tak rano jest troszeczkę chłodniej. Cała ekipa jest przede mną. Pierwsza wyszła Marie, później Sina i Jana. Okej, gdzie teraz leży to prawo? Chyba tu. Na szczyt się nie będę ładował. No zobaczymy, czy będzie jakieś oznakowanie. Później chłopaki z Irlandii, czyli Des i Donald. No i zobaczymy, gdzie tam sobie dzisiaj do Człapy. Po drodze kilka fantastycznych miejsc na biwak, takich naprawdę epickich. Co nie zmienia faktu, że ten taras przed schroniskiem był fenomenalny. O! Jestem na szlaku. Gdzie jest? O! Bardzo dobrze. No. Chyba jakieś kolejne fajne miejsce na biwaczek. O! Tutaj płasko, fajnie. No. Lecę dalej. Pa.
powolutku. Fajny strumień. Nabrałem wodę. Las się zrobił taki omoszały. Dosyć ciemno. Oho. A niedługo powinno być schronisko. Odbiję wtedy od szlaku, żeby wybrać się w końcu na ten wodospad. Przez to całe zachmurzenie i chodzenie po lesie i panel słoneczny, który daje mi energię do tego całego nagrywania, niestety nie daje rady, co było do przewidzenia. Więc nagrań może być trochę mniej. Nie powiem, fajnie było się wykąpać. I w tym momencie wypiął mi się mikrofon, co jest bardzo niefortunne, bo straciłem przez to pozostały dźwięk z tego ujęcia. Fragment wydaje mi się dosyć ważny, dlatego pozwalam sobie dograć fonię z domu. Jak widać na załączonym obrazku, jestem bardzo niepocieszony. Podejrzewam, że w tym momencie opisywałem sytuację, która miała przed chwilą miejsce, a mianowicie mały wypadek nad tym wspaniałym wodospadem z poprzedniego ujęcia. Co się właściwie stało? Kiedy wychodziłem z długo wyczekiwanej kąpieli, poślizgnąłem się na jednym z kamieni i starając się złapać równowagę, co zresztą kompletnie mi nie wyszło, uderzyłem się z całej siły małym palcem lewej stopy w inny kamień. Dosłownie zwijałem się z bólu. Odczekałem 30 minut i ruszyłem dalej. Niestety co jakiś czas, jak tylko źle postawiłem stopę, ból dawał mi się we znaki. No dobrze, koniec tego narzekania post factum, wracamy w Pireneje. Chyba nie jest najlepiej. Leżę sobie właśnie w cieniu pod drzewem obok schroniska. Jaszczurka wpadła w odwiedziny. Mój palec wygląda źle, ale jest jaszczurka.
Niesamowita jest ta burza. Wczoraj ruszyłem jeszcze dalej spod schroniska. Niestety zacząłem dosyć szybko utykać, więc wróciłem się tutaj na noc. Nie wiedziałem, co jest z moją stopą, więc zdecydowałem się odpocząć. Zwolnić. Byłem w ogóle bardzo zmęczony, bo spałem dzisiaj z 14 godzin. Sen był mi zdecydowanie potrzebny. Wczoraj, kiedy kładłem się i rozkładałem materac na podłodze, miałem pierwsze w życiu spotkanie ze skorpionem, także dzieje się, nie? Przesilenie letnie w pełni. Dzisiaj po dość późnym śniadaniu znowu poszedłem w cień pod to samo drzewo. Zarzuciłem nogę do góry wzdłuż pnia i zdjąłem mój prowizoryczny opatrunek. I wtedy znikąd pojawia się koleś. Podchodzi od razu do mnie i pyta się, czy może obejrzeć moją stopę. To była dosłownie pierwsza rzecz po przywitaniu się, o jaką zapytał. No nie powiem, zdziwiło mnie to troszeczkę, ale uznałem w sumie czemu nie. Zrobił mały wywiad. Zaczął uciskać moje śródstopy. No wyglądało, jakby wiedział, co robi. I powiedział z taką pewnością w głosie, że kości śródstopia wydają się być ok, więc cokolwiek sobie zrobiłem, jest to kwestia małego palca, który w sumie nie jest mi do niczego potrzebny, więc nawet jeśli jest pęknięty, to mogę iść dalej, jeśli ból mi nie będzie przeszkadzał. Dosłownie powiedział mi coś takiego, nie? Nie powiem, to zadziałało jak zaklęcie. Stwierdziłem wtedy, że może zostanę jeszcze jedną noc w schronisku i zobaczę w sumie jutro, jak mi się chodzi i może uda mi się po prostu pójść dalej, nie? Na szczęście przy schronisku jest dostęp do wody, ale jedzenie już wczoraj miałem na wykończeniu i tutaj uratował mnie Jose z Malagi, który wczoraj przyszedł do schroniska. Podzielił się ze mną całym swoim jedzeniem, a dzisiaj powiedział, że specjalnie pójdzie do wsi, żeby kupić więcej, żebyśmy mogli sobie zjeść fajną kolację. W międzyczasie przyszedł też Dion, który zaoferował, że pójdzie jutro ze mną do tej najbliższej wsi, tak żeby mi w razie czego pomóc. To jest w ogóle niesamowite, ile takiej pięknej życzliwości, takiej bezinteresownej dobroci dostałem w ciągu ostatnich kilku godzin. Dzięki. Wielkie dzięki. Jestem w ogóle teraz w dobrej myśli. Mam już lepszy humor. Palec od wczoraj cały czas jest wysmarowany 2 maściami. Przeciwbólową, przeciwzapalną i drugą przeciwobrzękową. A skoro nic gorszego nie mogę sobie z tym palcem zrobić, a reszta stopy jest ok, to powinno być dobrze. Byle tylko iść w miarę równomiernie i nie przeciążyć prawej nogi, bo to na dłuższą metę mogłoby się źle skończyć. Zaczynam. Normalnie chyba się jeszcze, przepraszam, zdrzemnę, bo ta burza jest dosyć usypiająca. Cześć.